Cześć! Dzisiaj nie będzie przepisu, ponieważ postanowiłam posiać trochę warzyw i kwiatów. Przede wszystkim pomidory, a także na przykład groszek pachnący. I co ja tu mam jeszcze? Kilka odmian pomidorów, tych najwcześniejszych, które pójdą pod folię. Groszek. No i zobaczymy, może jeszcze co. W każdym razie pomidory próbuję uprawiać sama, ponieważ te, które są w sklepie, wyglądają pięknie, zapakowane w folijkę, ale mają niestety tylko wygląd. Nie mają żadnego smaku i o każdej porze roku wyglądają właśnie tak. Czy to jest luty, czy to jest lipiec. I te akurat przyjechały z Włoch. Tak jakby w Anglii nie mogli sami uprawiać pomidorów. Może pamiętacie mój pierwszy filmik pod tytułem Pomidory po angielsku. W tym roku pokażę Wam po kolei od pierwszych rzeczy, które robię, jak właściwie to robię. Jeżeli mi się uda uzyskać ten sam efekt, co w zeszłym roku, to świetnie. Zobaczymy. W każdym razie dzisiaj będzie ten pierwszy odcinek, gdzie sieję nasionka. Do siania moich pomidorów wykorzystam taką tacę z doniczkami. Jest to bardzo dobry wynalazek, ponieważ tutaj na dnie znajduje się taka mata, wygląda jak filcowa, która wchłania wodę. Tu do tej tacy wlewa się wodę, ta mata nasiąka wodą, na to stawiamy doniczki i woda z tej maty przesiąka do ziemi poprzez te dziurki. W tych małych doniczkach posieję po 2 nasionka pomidorów tej samej odmiany, potem postawię na parapecie. To jest specjalna ziemia wykorzystywana tu w Anglii do siania. John Innes to jest number 1, czyli seed. Zawiera ona wystarczającą ilość składników pokarmowych dla takich małych siewek. Nie za dużo i nie za mało. Zawiera ona także trochę żwiru. Ja ją przesiałam. Wygląda tak. W zeszłym roku też użyłam tej samej ziemi i wszystko się świetnie udało. A zamiast przykrywać nasionka kompostem, wykorzystam ten wynalazek. Są to jakby takie granulki zrobione z miki, która została wyprażona, zgranulowana i wyprażona w bardzo wysokiej temperaturze. I ona przepuszcza światło, więc jeżeli przykryjemy nasionka tym vermiculite'em, światło będzie miało dostęp, a nie będzie się tworzyła żadna pleśń i mam nadzieję, że moje siewki będą zdrowe. Pierwszym pomidorem, który chcę mieć w tym roku, jest ten Ferylinę F1. Jest to pomidor, który jest reklamowany jako tolerancyjny na zarazę ziemniaczaną i był bardzo smaczny. Mam dosłownie kilka nasionek i posieję w jednej doniczce na przykład 3. Musimy je rozmieścić w miarę równomiernie. Okay. I przykryję nasionka właśnie tym vermiculite'em. I już wtedy nie podlewamy. On wchłonie wilgoć. To jest patent dla Was. Wykorzystajcie plastikowe noże, które na pewno są bardzo tanie, jako tabliczki z napisem odmiany.
Zamiast kupować coś takiego, na pewno takie noże będą tańsze. Ten pomidor również powinien być w miarę odporny na zarazę ziemniaczaną. Legend F1. A ten Sungold F1 jest podobno najsłodszym żółtym pomidorem koktajlowym, jaki tylko został wyhodowany w Anglii, więc postanowiłam go wypróbować i też go posieję. To jest kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać. Po angielsku nazywa się to root trainers. I ponieważ na przykład groszek pachnący potrzebuje przestrzeni dla korzeni, żeby się dobrze rozwijały, potrzebuje wysokiej doniczki, to jest idealne dla na przykład groszku pachnącego, albo fasoli, albo zwykłego groszku, albo też bobu. Działa to w ten sposób. Tu już mam nasypany kompost i kiedy roślinki już urosną, to się otwiera jak książka. Po prostu rozdzielamy to. Teraz ten kompost jest suchy, ale roślinki wraz z korzeniami powinny wyjść z całą bryłą kompostu i w ten sposób sadzimy je do ziemi. Wykorzystałam ten wynalazek w zeszłym roku kilkakrotnie i sprawdził się za każdym razem. Wszystkie te nasionka groszku pachnącego były dołączone do gazet ogrodniczych Garden News albo Amateur Gardening albo Kitchen Garden, więc mam je w cenie gazety, której tak kupuję. Ten niebieski najbardziej mi się podoba, więc do każdej takiej przegródki wkładam po 2-3 nasionka i upycham je w ziemi na około gdzieś centymetr głębokości. I groszek pachnący jest to roślina odporna na mrozy, więc po skiełkowaniu wyniosę ten cały pojemnik pod folię i w razie przymrozków przykryję po prostu włókniną i powinien sobie dać radę. Przynajmniej taka jest teoria. To jest jeszcze jeden sposób, angielski sposób na sadzenie groszku pachnącego albo bobu. Ja w tym przypadku sadzę bób. To są te rolki ze środka papieru toaletowego, wykonane z całkiem wytrzymałego kartonu i bardzo dobrze się nadają do siania nasionek bobu w nich. I po podlaniu wtykamy jedno nasionko bobu. Za chwilę przykryjemy je ziemią. Przysypujemy ziemią i potem, kiedy będziemy już mieć roślinki, wkładamy całą tą tubkę razem z nasionkiem, razem z rośliną rosnącą do ziemi, do gruntu. Nie wyjmujemy, ten karton się rozłoży po prostu pod wpływem wilgoci. I to jest metoda na nieprzeszkadzanie korzeniom w rośnięciu. Metoda oszczędnościowa. Ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest ten elektryczny propagator. Mam normalnie wtyczkę i ta tacka grzeje. Do niej były dołączone takie pojemniczki, do których można sobie siać z przykryciem. Ale niekoniecznie trzeba z nich korzystać. Można skorzystać z pojemniczków na przykład po jakiejś żywności. Tu akurat mam posiane kwiaty. Werbenę, która wschodzi podobno do 3 miesięcy, więc już ją posiałam i stoi sobie w ciepełku.